Są osoby, które po Yohimbinie mówią: to najmocniejszy spalacz tłuszczu, jaki brałem. I są takie, które po jednej kapsułce mówią: nigdy więcej. Kołatanie serca, niepokój, trzęsące się ręce, fatalne samopoczucie. W czym jest problem? Większość ludzi bierze Yohimbinę kompletnie nie rozumiejąc, jak ona działa. I właśnie dlatego dziś pokażę Ci, czym naprawdę jest Yohimbina, dlaczego część osób ją uwielbia, dlaczego inni źle ją wspominają i jaki błąd ludzie robią najczęściej. Yohimbina od lat ma opinię czegoś mocnego, zwłaszcza w świecie siłowni, redukcji, spalaczy tłuszczu i cardio nacho. I bardzo często jest przedstawiana niemal jak magiczna kapsułka. Bierzesz, potem robisz cardio i tłuszcz znika. Tylko że problem polega na tym, że ludzie zwykle poznają Yohimbinę z TikToka, forów, filmików motywacyjnych albo komentarzy typu petarda na redukcji. A dużo rzadziej ktoś tłumaczy, jak ona faktycznie działa i dlaczego niektóre osoby reagują na nią fatalnie. Bo Yohimbina to nie jest zwykły suplement typu magnez czy omega-3. To substancja, która działa na układ nerwowy. I właśnie dlatego doświadczenia ludzi bywają tak skrajne. Yohimbina to substancja, która wpływa między innymi na receptory alfa-2 adrenergiczne. I spokojnie, nie musisz pamiętać tej nazwy. Najważniejsze jest zrozumienie jednej rzeczy. Yohimbina działa pobudzająco. Dlatego część osób po niej czuje większą energię, większą motywację, większe pobudzenie. Ale u innych to pobudzenie idzie za daleko. I wtedy pojawia się niepokój, roztrzęsienie, kołatanie serca, uczucie dyskomfortu albo wręcz lęk. I właśnie tutaj zaczyna się największy problem internetu. Bo wiele osób mówi o Yohimbinie wyłącznie przez pryzmat spalania tłuszczu. A dużo mniej mówi się o tym, że nie każdy organizm toleruje takie pobudzenie tak samo. I teraz najciekawsze. Dwie osoby mogą wziąć dokładnie tę samą dawkę Yohimbiny. Jedna powie: super trening, mega skupienie, a druga: mam ochotę wyrzucić to do kosza. I obie mogą mieć rację. Bo reakcja na pobudzenie jest bardzo indywidualna. Zwłaszcza jeśli ktoś źle śpi, ma dużo stresu, jest przemęczony, ma skłonność do lęku albo jeszcze dorzuca do tego ogromne ilości kofeiny. I tutaj dochodzimy do bardzo częstego błędu. Ludzie traktują Yohimbinę jak zwykły suplement, a później wrzucają do niej jeszcze mocną kawę, przedtreningówkę i cardio. I organizm mówi: stary, trochę za dużo. Internet pokazuje głównie historię sukcesu. Mało kto wrzuca film: hej, po Yohimbinie czułem się fatalnie. A takich osób naprawdę jest sporo. Największy błąd? Kopiowanie wszystkiego z internetu 1:1, bo ktoś na TikToku powiedział, że bierze Yohimbinę przed treningiem, więc ludzie robią dokładnie to samo. Drugi błąd: za duża dawka na start. Trzeci błąd to łączenie wszystkiego naraz. Yohimbina, kofeina, mocna przedtreningówka, brak jedzenia, intensywne cardio. I później zdziwienie, że organizm reaguje źle. Czwarty błąd: myślenie, że Yohimbina zrobi redukcję za człowieka. To tak nie działa. Jeśli dieta leży, sen leży i aktywność leży, to żadna kapsułka magicznie tego nie naprawi. I właśnie dlatego część osób po kilku tygodniach mówi: to nie działa. Bo oczekiwania były kompletnie oderwane od rzeczywistości. I to jest chyba najważniejszy fragment tego filmu. Yohimbina nie jest czymś, co każda osoba powinna brać, bo modne. Zwłaszcza jeśli ktoś ma problemy z ciśnieniem, źle reaguje na stymulanty, ma skłonność do stanów lękowych albo bardzo źle znosi kofeinę. Bo wtedy pobudzenie może być po prostu nieprzyjemne i internet bardzo często o tym zapomina, bo dużo łatwiej sprzedać narrację mocny spalacz niż to substancja, z którą trzeba uważać. I właśnie dlatego Yohimbina ma tak skrajne opinie. Jedni ją uwielbiają, drudzy mówią nigdy więcej. I problem bardzo często nie polega na tym, że Yohimbina jest dobra albo zła, tylko na tym, że ludzie biorą ją kompletnie bez zrozumienia, jak działa. Dlatego zanim zaczniesz kopiować wszystko z TikToka czy siłowni, warto najpierw zrozumieć, jak Twój organizm reaguje na pobudzenie i czy to w ogóle ma sens w Twoim przypadku. A jeśli chcesz, mogę zrobić kolejny odcinek o wybranym przez Ciebie suplemencie, daj znać w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tabletki Wiedzy.